Witam w drugim odcinku Playthrough na kanale Kamigry. Ostatnio skończyliśmy na ulepszeniu broni do +5. Dzisiaj wybierzemy się do Depsów. Tam znajdziemy przedmiot, który pozwoli nam ulepszyć broń +10. Niestety oprócz tego będziemy potrzebowali dużo dużych odłamków tytanitu, co sprawi, że będziemy musieli je wyfarmić, ale to w dalszej części odcinka. Tu wydaliśmy resztę dusz. Generalnie odnośnie zmian w tym odcinku względem wcześniejszego. Większa energia, bo przesłuchałem tamten odcinek i brzmi jak na wykładzie. A druga sprawa, pojawią się tutaj małe zabiegi montażowe, ponieważ na przykład to farmienie trochę trwa i stwierdziłem, że przyspieszę po prostu gameplay. Dobra, tutaj idziemy do ogrodu Darkroot. Tutaj między innymi znajduje się jeszcze jedna szkarłatna jaszczurka, która pozwoli nam wydropić migoczący tytanit. I teraz ważna uwaga, jeśli nie trafimy, ona zniknie, ale możemy zrestartować grę i będziemy mieć ją znowu. I cyk. Mamy. Na szczęście drugi raz nie zdążyła zniknąć. I mamy grudkę tytanitu. Grudka tytanitu bardzo ważny przedmiot. Później przyda nam się do ulepszenia broni na +15. Bardziej +14. Tutaj też warto sobie zebrać. To jest cały set łucznika. Łuk też nam się przyda w wielu miejscach, żeby troszkę sobie ułatwić grę i troszkę zmniejszyć ryzyko niepowodzenia. O, tu mamy czarnego rycerza. Czarny rycerz ma czarną halabardę, najpotężniejszą broń w grze. Jeśli go zabijemy, jest szansa, że ją wydropi. Niewielka, ale jest. My się go pozbędziemy, bo on czasem da grudkę tytanitu, więc warto generalnie czarnych rycerzy likwidować. I hop. No akurat grudka niebieskiego tytanitu. Szczerze nie wiem do czego służy, ale jest takie fajne forum odnośnie Dark Souls. Tam znajdziecie informacje na temat wszystkich przedmiotów oraz jak ulepszać broń, jakimi grudkami, jakimi kawałkami tytanitu. Podlinkuję w opisie. Tutaj w Darkrucie załatwimy jeszcze jedną rzecz. Przed nami jest wieża. Wieżę tą znamy, ponieważ zejście do niej również znajduje się od wieży, na której znajdował się Taurus. Ale te darowaliśmy sobie, bo jeszcze nie mieliśmy dobrej broni. Zabicie tutaj Havela zajęłoby nam wieki. Tu warto uważać. Jeden atak nas po prostu one-shotuje. Backstepy i jazda z kolesiem. Niestety zauważyłem, że tą halabardą czasem nie wchodzą te backstaby. Backstaby, nie backstepy. Backstaby. Cyk.
Zwiesił się. Lepiej dla nas. Cyk. Backstabbing. I bum. On nam wydropi pierścień, który pozwoli nam zwiększyć udźwig, co z kolei pozwoli nam założyć trochę zbroi i zwiększyć poiza, żebyśmy aż tak łatwym celem nie byli. Generalnie w grze są kilka typów roli. Ja gram z reguły na tym najlżejszym rolu, w sensie najszybszym, bo ma najwięcej klatek nieśmiertelności. Żeby go osiągnąć, trzeba mieć udźwig, założone przedmioty, aby ich udźwig nie przekraczał 25%. Wtedy mamy fast rolla, jest gitarka. Teraz się będziemy kierować do depsów. Generalnie jeśli będą jakieś uwagi do filmu, to proszę dać znać w komentarzu. Ja generalnie chciałbym cały gameplay wstawiać, w sensie, żeby to było rzeczywiście playthrough, a nie po prostu zlepek ciętych ujęć. Tutaj w poprzednim odcinku wspominałem, że tu jest czarny rycerz. Też warto się go pozbyć, jak już tu jesteśmy. Generalnie do depsów, czy polskiej wersji do głębin, można przejść inną stroną, ale to mi się wydaje najłatwiej. Jest tusik. Bum. No i mamy grudkę tytanitu. Szkoda, że nie wydropił miecz czarnego rycerza. Też bardzo dobra broń. Pierścień z niebieską łzą. On zwiększa obrażenia, jeśli nasze życie ileś tam procent ma, ale o ile dobrze kojarzę. Tu sobie wyczyścimy drogę, bo będą stanowić później problem. Warto generalnie albo przebiegać, albo czyścić. Nigdy nie polecam zebrać po prostu agro na siebie i stać w miejscu, bo mopki, nie mopki dojadą nas. Tu wracamy z powrotem, bo teraz idąc tam, gdzie walczyliśmy z Taurusem, jak przebiegniemy prosto, tam był most, na którym wziął ogniem smok. I naprzeciwko wejścia jest wejście do głębin.
bardziej do głębi, to dopiero będziemy musieli zdobyć klucz, ale to nie uprzedzajmy faktów. Schop na górę, na most z Taurusem. A, nie wspomniałem, mamy tarczę z trawiastym wzorem. Ona nam zwiększa regenerację staminy. Warto ją założyć, nawet mieć po prostu na plecach, też działa. Tylko trzeba pamiętać o tym, że stamina nam się regeneruje szybciej, jeśli nie zostanie całkiem zużyta. I wchodzimy w stronę głębin. Na razie ruszymy tylko po przedmiot do ulepszenia broni. Znajduje się tam jeszcze jeden boss, ale to później. Tu jest skrót, który warto otworzyć. Tutaj są psy i generalnie jak wbiegamy, warto wbiec za ten ogień, bo one będą wlatywać w ten ogień. 3 takie pieski potrafią troszkę napsuć nerw. Można sobie to ułatwić. Tu są koledzy. I też można to załatwić w ten sam sposób. Za ogień i tyle. Warto uważać. Raz, że chwytają i zadają bardzo duże życia. 2, rzucają nożami, które powodują krwotok. Więc unikamy ognia. Biegniemy cały czas w dół. W oddali już będzie widać. Jeszcze nie. Piesek. Warto wyczuć ten skok, on skoczy, wtedy atakuje cię na spokojnie. Jest mgła, dokładnie. I za tą mgłą znajduje się najgorsza arena bossa, jaką ktokolwiek kiedykolwiek zaprojektował. Ciasna, mała, boss i 2 psy. Nie wiem, kto to wymyślił, ale dzień dobry. Kamera jest 4. przeciwnikiem. Tutaj udało się wyrolować. Warto wbiec na górę. Trochę odsapnąć, ale nie czujcie się tu bezpieczni. Kapra skacze, psy wbiegają. Skok, roll, skok.
Skok, roll, dojeżdżamy dziada. Generalnie taka mała ciekawostka, jak pierwszy raz przechodziłem Soulsy, to w życiu bym nie wpadł na to, że można się wrolować w atak, w animację ataku. Próbowałem unikać ataków, no z takim skutkiem, że 3 pierwsze próby podejścia do tej gry skończyły się fiaskiem. Tutaj kolejny mój błąd, nie popełniajcie go. Idźcie tu od razu na górę, otwórzcie ten skrót do Firelinka. Nie będziecie musieli biegać jak debil w tej z powrotem, bo żeście zginęli. No, ale ja jestem mądry. Ja już tą grę znam na wylot. Ja nie potrzebuję takich ułatwień. I wchodzimy do głębin. Tu jest duży żar, on się nazywa, o ile dobrze kojarzę, i właśnie pozwala nam ulepszyć broń na plus 10. Tutaj też raczej zachowawczy bym polecał, ja przynajmniej tak robię. Pojedynczo, nie rzucać się na nich. Ci z czerwonymi oczami są nieprzewidywalni. A ci z pochodnią to już w ogóle, właśnie. I tutaj jest rzeźnik. Nie jest to trudny przeciwnik. Ma dosyć przewidywalne ataki. Można go stanąć sobie tutaj i go po prostu zmusić do przyjścia do nas, bo tam na dole są jeszcze 2 psy, nie warto z nimi walczyć z wszystkimi na dole. Łatwy przeciwnik. Atak, odskok, atak, odskok. Chyba że jesteś debilem i próbujesz go zabić na siłę. Nie rób tak, nie rób. Teraz będzie mały zabieg montażowy. Mój montaż nie jest jeszcze zbyt powalający, ale się uczę. Po prostu tą całą drogę z powrotem do tego miejsca przyspieszyłem, bo myślę, że nie ma sensu oglądać tego drugi raz w tej samej prędkości. Tak jest, znacznie szybciej. Swoją drogą też prawie zginąłem. I wracamy. Tu odzyskamy duszę. I cześć kolego, jeszcze raz. Teraz zachowawczo. Pyk. Hitless. Za pierwszym. Za pierwszym razem. 1. 2. I tu w skrzyni mamy duży żar. I teraz musimy iść do Andre, go po prostu tam dać i ulepszamy broń. Tam jest jeszcze dusza. Też można ją zabrać.
I teraz tak, jak mówiłem, idziemy na górę. Za daleko. Wchodzimy w ten tunel. Tu mamy kupca. Można u niego m.in. kupić kości wiodące do domu. Przydadzą się do farmienia dużych kawałków tytanitu. Będziemy wracać niejednokrotnie do ogniska. I tu jak biegniemy, już nawet widać. Mamy przejście. I to przejście prowadzi gdzie? Do Firelinka, jak wszystkie drogi w Dark Souls. I to jest piękno. Piękno tego zaplanowania tych lokacji. I tutaj, drodzy Państwo i Panie, Debil Alert numer 2. Jak byliśmy w kaplicy umarłych, przebiegaliśmy przez nią do Andre, jest tam skrót w postaci windy, której oczywiście nie odblokowałem, będąc tam, więc musimy iść naokoło. Ale nie musimy iść przez Taurusa, przez most, przez to wszystko. Pokażę wam inną drogę. Przez ruiny Londo i przez Dolinę Smoków. Teraz fajnie, bo się mogę powymądrzać, bo znam już tą grę dosyć dobrze, przynajmniej w tym takim podstawowym aspekcie. Przy DS-ach, dwójkach i trójkach to nie będzie aż tak wyglądać. I tu sobie idziemy. Pyk, otwieramy. Dlatego też nie wspomniałem o tym. Jak tworzymy postać, warto wziąć na sam początek jako dar główny klucz. Otwiera wszystkie, prawie wszystkie zamki, wszystkie furtki w grze, dzięki czemu właśnie mamy dostęp do tych wszystkich skrótów. Tu też ciekawostka, leżą przedmioty. Jeśli weźmiecie je wszystkie, to ten smog żyje. Warto wziąć tylko ten ostatni. Szczerze mówiąc, nie walczyłem z nim nigdy, zawsze biorę tylko to ostatnie. Te smoki warto po prostu obiec. Jak zaczyna strzelać, trochę w prawo naokoło. I gitarka. No i to miejsce już znamy. No to jest jaskinia, w której ukrywałem się przed czarnym rycerzem w Darkrucie. Gdybyśmy poszli wtedy, to też do tej Doliny Smoków dojdziemy bez problemu stąd. Przepraszam, od parafii nieumarłych. Tada. Interlokacyjność, proszę Państwa. Teraz mała wspinaczka.
Soulsy 1 już znam, więc nie będę udawał, że nie będę się bawił w jakąś eksplorację. Bardziej skupimy się na tym, już sami będziemy odkrywać lokacje w DS-ach dwójce i trójce. Tutaj dzięki Kiszakowi, jego poradnikowi i temu, że przeszedłem już tą grę kilka razy, to mniej więcej już o wszystkim wiem. Może wszystkim. Inaczej, przy Dark Soulsach nie da się powiedzieć, że wie się wszystko. Znam temat. To jest dobre stwierdzenie. Znam temat. No i jesteśmy u Andre. I tu kolejna wskazówka, którą ja zrobiłem niestety źle. Moje działanie było złe. U Andre za 2000 dusz można kupić narzędzia do ulepszania broni przy ognisku. I dzięki temu poszedłbym od razu na bossa, który znajduje się... wyleciało mi z głowy. W następnej lokacji, do której pójdziemy. A nie musiałbym wracać tutaj i ulepszać znowu broni. No ale... Później naprawię ten błąd i już jak będziemy naprawiać, wzmacniać broń na plus 15, to zrobię to przy ognisku, a nie u Andre. Blind Town. Teraz mi się przypomniała nazwa. Idziemy do Blind Town. Tutaj on jeden atak da. Cyk, cyk. Tu mamy kolejne ulepszenie Stusa. Z niego odłamek tytanitu. On jest jednorazowy, więc już więcej się tu nie pojawi. Generalnie jak będzie taką animację właśnie umierania w ten sposób, to przeciwnik się już nie odradza. I to jest ten skrót, o którym wcześniej mówiłem. Z Firelinka mogłem po prostu tu wjechać, gdybym go odblokował wcześniej. Ale nie zrobiłem tego. Ulepszamy Stusika. Tu zawsze patrzcie, czy jest winda, czy nie. Tu przejdziemy w następnym odcinku, bo tu znowu farmi się właśnie ulepszenie na plus 14, czyli grudki tytanitu. Poza tym tu też znajduje się ten największy boski żar do ulepszania broni. Dobra, biegniemy. Tu też z doświadczenia i generalnie, jak biegniecie, warto przytrzymać sobie, będzie LB na Xboxie, L1 na padzie od PlayStation.
Bo wtedy jak zrobicie rola, to nie skoczycie. Jak w biegu zrobicie rola, to nie skoczycie, tylko zrobi rzeczywiście tego rola. Tu tą lokację można schodzić drabinami w tej z powrotem, tej z powrotem. Dużo roboty, ale można zrobić tak jak ja. Cyk. Cyk. Roll tam do przodu. Pyk. Tu patrzcie, czy klapa zjeżdża. Ja miałem farta, bo zrobiłem to za wcześnie. Ale zostałem tam na gzymsie. I przeszliśmy lokację. Idziemy do ogniska. Tu rozpalamy ognisko. Rozpalimy sobie generalnie. Żeby mieć te 10 estutów. Czyli bierzemy człowieczeństwo, cyk. I rozpal. Dobra, teraz co ja robię? Bo będę się kręcił jak debil w tej z powrotem. Generalnie w tej grze istnieje coś takiego jak multiplayer. Objawia się tym, że inni gracze, lub tudzież wy możecie najeżdżać inne światy. Tak zwane invade. Jeśli gramy online, jak ja, to są NPC, którzy w danych lokacjach, niektórych, robią taki invade. Ale dzieje się on tylko wtedy, jeśli mamy odzyskane człowieczeństwo. Nigdy, jeśli jesteśmy martwi. No i myślałem, że się pojawi, ale nie udało się striggerować. Więc teraz idziemy robić najnudniejszą rzecz, ale jeśli chcecie mieć ulepszoną broń przed walką z kolejnymi bossami, to warto to zrobić. Szczególnie jeśli będziecie mieć odzyskane człowieczeństwo, to zwiększę wam trochę szanse na drop. Tu są takie zarąbiste robale. I my te robale musimy zabić. I czasem jeśli mamy szczęście, wypadnie nam duża grudka tytanitu. Ja miałem tak zarąbiste szczęście, tak zajebiste szczęście, że 2 razy wypadł mi zielony tytanit plus 5. Gdzie jak go potrzebowałem, to go farmiłem i farmiłem. I nie mógł wypaść. Tutaj generalnie, żeby wam pokazać, gdzie te robale są, to przejdziemy raz w normalnym tempie, później gameplay znowu zostanie przyspieszony. Robale, bardziej jakieś ślimaki może. Może jeszcze lepiej, nie ślimaki, tylko pijawki, no. Zielony tytanit pozwala ulepszać niektóre bronie, albo bodajże na święte bronie. Łuk można tym też ulepszyć, no w zależności od tego, w co chcemy iść. Tak, rachu ciachu. Niestety ciężko się biega po bagnach. Jest pierścień do tego, żeby było trochę przyjemniej, a przynajmniej żebyśmy mieli troszkę więcej resa na truciznę, na zatrucie. I nic. Ile robali już ubitych? 3, 6, 8 i nic. A potrzebujemy do maksymalnego ulepszenia broni, czyli od
plus 6, plus 7, 8, 9, plus 10. 9 kawałków. Wypadają pojedynczo. Są w różnych miejscach w grze, m.in. w Fortecy Sena, w której będziemy iść potem. I można sobie też kupić u kupca, ale jeden taki kawałek kosztuje, nie chcę teraz skłamać, 6 albo 8 tysięcy dusz. Chyba 6, więc jeśli macie tą chwilkę, pofarmcie. Przy okazji trochę można leveli nawbijać. O, wypadł jeden. Tu drugi po prostu sobie leży. No i teraz kupiliśmy wcześniej kości powrotu do domu. Warto ich używać. Kość wiodąca do domu, przepraszam. Cyk, do ogniska. I lecimy. Mnie bodaj zajęło 4 rany, żeby zyskać potrzebne duże grudki tytanitu. Mamy 3, potrzebujemy 7. I tu nastąpiło właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, invade. Z niej trochę duży jest, trudnym przeciwnikiem nie jest. I może nam pomóc w walce z następnym bossem. O, nie następnym. O. Nie następnym, a jeszcze następnym. Ale nie będziemy korzystać z pomocy. Dusz też sporo daje. W tej chwili 17 tysięcy, trochę leveli wpadnie. Tu sobie zwiększyłem ilość człowieczeństwa do 5, bo to też zwiększa trochę drop. Pięć, jeszcze 2. Generalnie tutaj przy farmieniu tych odłamków zyskuję duszę, więc wrzucam je jednak do leveli, ale nie polecam takiego przechodzenia Dark Soulsów, że będziecie zabijać, wracać do ogniska, zabijać, wracać do ogniska, żeby się wylevelować jak najwyżej. Nie ma to sensu. Cała przyjemność gry w Dark Souls jest wtedy, gdy nie jesteśmy jednak przelewelowani. Więcej zależy od naszego skilla. I jeszcze jeden, jeszcze jeden.
No robale, dawajcie, no jeszcze jeden. Mamy to? Nie. Zielone, o tym właśnie mówiłem. Normalnie, jakby się chciało, to nie wypadnie. Nie ma szans. I mamy to. Nie wiem dlaczego ten poprzedni nie był przyspieszony. Coś w montażu mi nie pykło. No ale trudno. Nie trwało to jakoś bardzo długo. Uwierzcie mi, że mnie trwało to znacznie dłużej. Ale i tak warto. Teraz poczujemy tą moc. Tutaj do góry. Wracamy po drabinach. Tu nie wyskoczę. Pamiętaj, żeby nie wyskoczyć za wcześnie, bo zginiecie. Poczekać, aż wjedziemy trochę wyżej. I cyk. I do góry. I tu uwaga. Tu po prawej stronie jest gościu, który sobie rzuca z scyzorykami. A nie, przepraszam. Dmucha strzałką. Jeśli was trafi, to tak jak ze szczurami. Życie wam będzie drenować dosyć szybko. Dobiec stąd do ogniska w Firelinku czasem bywa problematyczne. Dobiegnięcie. Tu znowu mijamy gości z wielkimi pałami. Generalnie jak coś w tej grze ma dużą pałę, to chcesz się od tego trzymać z daleka. I tu do Andre. Troszkę się w tej pierwszej części gry nachodzimy. Dopiero w następnej, w drugiej części, gdy zyskamy przedmiot, to będziemy, pewien przedmiot, to będziemy mogli się tepać pomiędzy ogniskami. W innych częściach jest to od razu. I chyba to traci swój urok, bo tutaj musicie najpierw zwiedzić tę lokację jednak. A i po prostu sobie skaczecie pomiędzy nimi, jak chcecie. Z drugiej strony w drugiej części gry jest tyle backtrackingu, że gdyby nie to, że możecie się tepać, no to znacznie gorszy byłby odbiór tego. To się założę.
I cyk, idziemy ulepszyć broń. No i wzmacniamy na plus 10. I tu kupiłem ten zestaw do ulepszania broni przy ognisku. Jakbym zrobił to wcześniej, to poszlibyśmy na bossa w Blind Town. No ale cóż. Jak to mówią, skleroza nie boli, tylko nachodzić się dużo trzeba. Strzały też się przydadzą. Tutaj musimy sobie podnieść trochę poziom, bo musimy mieć zwinności 14, żeby móc korzystać z łuku. Tu wszystkich z góry przepraszam za to, co niedługo się wydarzy. Obiecałem, że nie będę skipował cutscenek, dialogów. Niestety przyzwyczajenia są silniejsze. I tu idziemy na gargulce. Podwójny boss. Jeden z dwóch podwójnych bossów. Powiedzmy półtora bossa. Bo drugi startuje, gdy pierwszy straci połowę życia. Tu jest mag. Warto go zdjąć tutaj łukiem. Nie jest trudny, ale tam obok niego dookoła jest 10 mobów, które on może zboostować. I wtedy stanowią duży problem, jeśli się na nas rzucą całą chmarą. Więc warto odstrzelić typa i mieć spokój. Cyk, headshot. Tu go w miecz trafimy. Albo i nie. Generalnie reszty nie widać, ale jak wejdziemy na górę, to zobaczycie, ile ich tam jest. Tu uwaga, na schodach czai się niespodzianka. Ja chybiłem, on chybił. Powiedzcie, że Dark Souls jest niesprawiedliwy. Tak. Tu jest ich 10 generalnie, jakby ktoś chciał mieć pewność, że wybił wszystkich. Jest ich 10.
Tu idziemy do góry. Że mamy człowieczeństwo, możemy przyzwać sobie do pomocy NPC-a, ale my jesteśmy prosami, prawda? My nie bawimy się w takie rzeczy. Więc lecimy solo. Na gargulce też Gold Pine Resin, a po polsku zapomniałem, dobrze działa. Jedna ciekawostka. W tej grze wszystkiemu, co ma ogon, można to po prostu uciąć i z reguły broń z tego wypada. O, biegnie drugi. On zieje ogniem i najgorsze, co możecie zrobić, to go zaznaczyć, bo biegniecie prosto w niego. I teraz na górę zabić w pierwszy dzwon. Co też oczywiście pominąłem. Generalnie, żeby sprogresować grę, musimy zabić w 2 dzwony. Jeden tu, a drugi w Blind Town, do którego za chwilę się wybierzemy. Gdzie znajduje się jeden z najbardziej sexy bossów. Myślę, że nawet ludzie z arachnofobią będą zadowoleni. Lecimy w dół po drabinie. Tu jest NPC. Od niego też można różne rzeczy kupować. I teraz już do znanej nam miejscówki, do Blind Town. Tą samą drogą. Pamiętajcie o tym skrócie, żeby go odblokować na samym początku, jak tu wyjdziecie. Ułatwi wam to sporo życia. Tu jest. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale generalnie on się znajduje w tym miejscu, gdzie gargulce. Można go tam wcześniej uciukać. Generalnie, jeśli nie zrobicie, nie pozbędziecie się go, to jeśli zadzwonicie w drugi dzwon, to pozbędzie się powierniczki ognia tutaj, więc nie będziecie mogli ulepszać. A co druga sprawa, wypada z niego pierścień, który ulepsza HP. I z tego co kojarzę, udźwig. Na pewno HP. I druga ważna sprawa, nie zdejmujcie pod żadnym pozorem tego ringa, bo się zniszczy. Jak go założycie, to już miejcie go do końca gry. Chyba że wam to nie przeszkadza, że się zniszczy. No to wtedy możecie znieść. Hop. Elegancio. Mocni, ale wolni, więc wystarczy koło nich przebiec. I znowu
Ta sama droga. Tylko tym razem pójdziemy nie w lewo do ogniska. Wy możecie iść, jeśli przechodzicie pierwszy raz, najpierw do tego ogniska, bo ja nie będę siadał z tego powodu, że wcześniej straciłem dużo czasu. Więc po zabiciu bossa po prostu się wytepam kością wiodącą do domu. Prosto do parafii. Jak się nazywało parafia? Tam gdzie jest Andre. Tak, to będzie parafia nieumarłych. Kaplica nieumarłych i miasto nieumarłych. W parafii jest Andre. Dobra, tu biegniemy. I tu jest taka dziura. Jak widzicie, już wiadomo dlaczego mówią o arachnofobii. Jak widać, wszystko w pajęczynie. To jest taka mała podpowiedź, czym może być boss. Tu jest ten MPS, którą wcześniej utukliśmy. Jest i ona. Faceci z arachnofobią robią teraz. A teraz robią. Tak, no taki oto boss. Generalnie uważajcie na plucie. Jak macha mieczem, stoicie w jej za głową po lewej stronie i wtedy ona macha tak, że was to nie trafia. Chodzicie sobie za nią po prostu w kółko. Tu akurat jakimś cudem, bo z reguły się to nie dzieje, nie wybuchła, ale generalnie jest moment, w którym zaczyna się tulić do głowy pająka i wtedy spierdzielacie najszybciej jak się da, bo wybuchnie. Widzicie, macha sobie mieczem i tu was nie trafi. Nie jest ciężki boss, tylko ma sporo życia, dlatego fajnie jest najpierw ulepszyć tą broń i dopiero tu przejść niż bić się z nią na, nie wiem, plus 5. Bo wtedy wam to trochę zajmie po prostu. I cyk po nóżkach. Te dusze od bossów, typu duszę Quailak czy duszę motyla można zjeść, tylko warto tu zaznaczyć. Duszę motyla i duszę Gwendolina, którą później zdobędziemy, warto zatrzymać, bo będzie można je dać w pewnym miejscu i zyskać znacznie więcej dusz. Więc trzymajcie pod kołdrą. Później się przydadzą. Tu dzwonimy w drugi dzwon, co nam odblokuje fortecę Sena.
I te bramy, co było widać tam przy ognisku w parafii nieumarłych, właśnie poszły do góry. Tutaj jedziemy w dół, bo warto sobie od razu kolejnego bossa zrobić. Tu jest w ogóle iluzorek. Robimy cyk. I tu możemy dołączyć do Covenantu. Jeśli gramy Pyromantą, to bardzo polecam. W przeciwnym razie walimy na ryj. Zbieramy dusze powierniczki ognia i mamy kolejne ulepszenie Estusa. To jest siostra tej z góry. Nie mówię niestety. Najlepszy typ kobiety. Cyk. No, przeżyła. I to nam pozwoli. Teraz uwaga, bo to coś się wkurzyło. Jak zabijecie, to się rozpadnie na robale, jest ich więcej. Zadają sporo obrażeń. Przebiegnijcie i tyle. Tu biegniemy sobie w dół. Tu mamy ognisko. Możecie siąść. Nie musicie. Jeśli siądziecie, to będziecie musieli wracać całą drogę. Jeśli nie siądziecie, a wsiedliście wcześniej w Blind tam na dole, no to kość i jesteście w punkcie wyjścia. Teraz idziemy do jednego z najcięższych bossów w tej grze. Gość jest po prostu przekotem. Miażdży nas jednym palcem. Ale nie uprzedzajmy faktów. Tu biegniemy. Cały czas prosto. I jest. Jest i on. Zbiegniemy prosto, żeby uaktywnić tego bossa. On pilnuje ubrań swojej siostry bodajże. I teraz zaczyna się walka. Walka polega na tym, że czekamy aż zrobi tak. Biegniemy na sam początek areny, tam gdzie była mgła, gdzie wchodziliśmy. Biegniemy. Na sam koniec stajemy tu, obracamy się. I uwaga. Hop. I teraz ładujemy go 7 razy w łapkę. 3, 4, 5, 6. 6. O, zależy może od tego, czym go uderzymy. Koniec walki. Jak mówiłem, bardzo ciężki boss. Teraz dzięki temu, że gość wziął i spadł, lawa odpływa. Będziemy mogli chodzić po tych terenach, co w dalszej części gry nam się przyda. No i co? Wracamy do parafii nieumarłych. Albo możecie to zrobić ręcznie, w sensie iść sobie tam, albo zrobić tak jak ja. No i co? Poziomy. I w tym odcinku to będzie wszystko. Więc dziękuję za oglądanie. Sub, łapka, komentarz. Będę bardzo wdzięczny. I do następnego.